Witajcie, moi drodzy, na czwartej części 18 sesji Warsaw by Night. Dosłownie przed chwilą opuściliście mieszkanie Mateusza. To już zajmie się własnymi sprawami. Dołączy już do nas na obecny moment. Jesteście przed blokiem. Gdzie się kierujecie? Noc jeszcze bardzo młoda. Mamy, godzinę może 17:20? Salvi, pamiętając, o czym rozmawiał przed chwilą z Wendy, chce użyć rumieńca życia, żeby wyglądać bardziej żywo. Opisz, jak to robisz. Tak jak było to za pierwszym razem, staram się skupić swoją energię i wzbudzić krew do ruszania się w moim organizmie, żeby powstała jakaś temperatura tego ciała i nie być tak bladym. Dobrze, spróbuj. Udawać mruganie i oddychanie. Czyli to będzie D10. Zgadza się. 2. Witaj. Nadal się nie przyzwyczaiłem. Salvi. Jest wiele osób, które zasługują na ukaranie. Każdy ma coś na swoim koncie, wiesz? Wiem. Co? Do kogo mówisz? Jak wy to nazwaliście? Odezwał się bestia. Tak, ogólnie słuchaj, jak będziesz miał więcej pytań, wyślij maila do mnie albo do Nikity. Powiemy Ktoś ci. używa jeszcze maili? Kamarilla. Czekajcie, do was też on gada? Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. A myślisz, że co, mówię do siebie? Nie jestem wariatką. No właśnie, Nikito, nieładnie, że tak pomyślałeś o Wendy. Każdy czasem mówi do siebie. Może ty? Ja nie mówię do siebie. Słuchajcie, gdzie się kierujecie? Na Metrostadion. Na metro. Do metra. Tak. Co wy tutaj macie najbliżej? Macie metro, które jest oddalone dosłownie rzut beretem, pewnie z 6 minut piechotą. Możecie przejechać do niego, a potem się przesiąść, żeby dojechać do centrum. Możemy tak zrobić. I ja mam Zrobimy. takie pytanie do pana narratora. Czy Salvi jakoś odczuwa fizycznie ten głód? Czy tylko to jest takie psychiczne uczucie napędzane przez tą bestię? Jesteś jak narkoman, który nie brał od 1,5 tygodnia. Może to pana narratora zadziwić, ale nie wiem, jakie to uczucie. Też nie wiem, jak to jest być narkomanem, ale zakładam, że rozrywa cię oka i każda twoja część tylko krzyczy o to, żeby w końcu zjeść. Nie patrzysz na ludzi coraz bardziej jak na ludzi, a bardziej jak dozowniki najlepszych napojów pod słońcem. Rozumiem. Dziękuję. Każdy. Starsza kobieta, starszy mężczyzna, dziecko, nastolatek. Wszyscy wydają się być smaczni w jakimś stopniu. Trochę Przeraża cię tam myśl, a jednak podnieca. właśnie miałem powiedzieć, że Salvi jest zarazem trochę przestraszony, a zarazem oblizuje się tak raz dziwnie i łapie się na tym i straszy go to jeszcze bardziej. A my już zmierzamy. Kim tak właściwie jest ta twoja siostra? Ona też jest taka jak my? Aiko! Tak, jest taka jak my. I dzieli mój klan. W sensie Malkawiani. Ciszej, tak. Wydaje mi się, że normalni ludzie nie mają pojęcia, co to słowo znaczy, ale okej. Wendy zakłada maskę ze względu na COVID-a. Ja też z kieszeni sobie wyciąga taką wymiętą maskę.
zakłada. Widzicie całkiem sporo osób idących do metra. Wiele osób już ubranych na biało-czerwono. Skandują sobie już nawet w metrze oczywiście. Potrzebujecie kupić bilety. Albo przeskoczyć przez bramkę. To by było dobre pytanie do Mateusza, ale Mateusza nie ma. Czy to 70 zł, które o niego otrzymałem, to są papierki jakie? Jakie to są... 50 i 20. Aha. Ale można, to ten... To chciałbym zakupić w takim razie. Jaki bilet byś chciał kupić? Jednorazowy jest? No tak, ale jest 20-minutowy, 75-minutowy, dobowy, ulgowy, nieulgowy. Najrozsądniej byłoby kupić normalny za 4,40. 75-minutowy na jedną strefę. No tak zrobię. Ja zrobię tak samo. Czyli teraz będę miał... Ja też. Prosiłbym o powtórzenie ceny. 4,40. A Nikita, ile ty masz jeszcze pieniędzy? Mi się wydaje, że ty nie masz pieniędzy. Nie mam, no to przechodzę po prostu nad bramką. A ja mu kupię bilet. A to nie przechodzę nad bramką. No bo już tam patrzyliście, że tam strażnicy stali na dole w metrze. Nikita lubi kusić los. Może ty jednak jesteś Ravnos, Brudża. Może... Tak więc płacę 8,80. Dobrze, no macie bilety. Schodzicie na dół. Będziecie przejeżdżać na drugą stronę Wisły. To był dobry pomysł, żeby akurat tak pojechać, ponieważ ominiecie korki. Ale całe wagony są zatłoczone, naprawdę. Wybraliście sobie bardzo ciężkie godziny. Więc jak wsiadacie, to po prostu przyklejacie się do innych ludzi. Jesteście tak blisko siebie. Jest przed tobą jakaś dziewczyna i widzisz jej szyję. Ale kusi. Ale w takiej dużej ilości ludzi. Nie macie się czego prawie trzymać. Ale przystanków przejedziecie tylko parę. Ja chciałbym powiedzieć, że Salvi trzyma sobie ręce za plecami tak, żeby mniej więcej czuć swoją broń. Czy ktoś jej nie podbiera? Żeby jej pilnować po prostu. Ty masz kaburę? Nie mam kabury. Domyślam się, że po prostu noszę ją pod moją grubą bluzą, zapasem. Mhm. No dobrze. Upływa wam ta jazda. Ludzie się na was wpychają, przypychają. Są irytujący. Jak to ludzie w zatłoczonym metrze. Metro. Jak słychać, jakie jest. Tutaj dużo powietrza. Czuć ten pył. Nie jakiś taki straszny kurz, coś w tym rodzaju, tylko taki po prostu czuć ten pęd. Przejeżdżacie 3 przystanki i docieracie do, można to powiedzieć, miejsca, w którym krzyżują się już stacje metra. Bo Warszawa ma jedną linię z zachodu na wschód przez Wisłę i ma północno-południową, przedzierającą się przez lewą stronę Warszawy. Sięgającą od bardzo dalekiej północnej strony Warszawy do samej południa. Wsiadamy. Dobra, to już Świętokrzyska. Wsiadajmy. Próbuję wysiąść. Ja też przepycham się przez tych ludzi. Dobra, teraz trzeba wyjść i przejść na drugą stronę, na drugą linię. Jeśli chcemy dostać na centrum. No to prowadź. Wendy zaczyna iść w tamtym kierunku. Ja podążam za nią tak. Chciałem tylko powiedzieć, że ci, którzy, że tak to ujmę, mieszkają tutaj już długo, wiedzą, że ze Świętokrzyska można się po prostu przejść pieszo. Nie trzeba wsiadać do następnego metra. Można się przejść. Możemy się zawsze przejść. Może być bliżej tak na Świętokrzyską. No i tak mamy bezpośrednio na centrum. Tutaj pociąg, czyli nie pociąg, tylko metro.
Jak wolisz. Jest jeden przystanek. Mm, Jak wy wolicie? mamy bilety, więc możemy poczekać, chociaż szczerze mówiąc wolałbym omijać takie zapchane miejsca. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Wendy, co ty na to, że pomożemy Salwiemu, no wiesz, w tym... Patrz na nią tak znacząco. Niby jak? No wiesz, w grupie zawsze łatwiej. Nikita, ty chyba ocipiałeś. O cipie. Nie pamiętasz, tak, nie pamiętasz, co było mówione. Nie widzisz, ile jest ludzi dookoła nas. Nie mówię, że tutaj jak przyjdziemy... O kurwa. Zamknij się, jeżeli chce to zrobić, to zrobi to w późniejszych godzinach. Musisz się powstrzymać. Salwi tak trochę odsuwa się od ich kłótni, jakby nie chce być jej częścią. Możemy po prostu iść... Nie bój się, Salwi, to normalne. Jest duża szansa, że Aiko ma jakieś torebki. Okej, ale możemy do niej właśnie pójść. Tak, no idziemy do niej. Wychodzicie i widzicie takie tłumy, że po prostu ściana opada. No, na oko 40 000 ludzi. Po prostu zalewających całe centrum Warszawy. Jak ktoś nie zna jakichś bocznych uliczek, to radziłbym wrócić do metro. Wy wiecie, jak jest z Pałacem Kultury. Wy wiecie, kto żyje w Pałacu Kultury i może obserwować całą tą sytuację. Na pewno obserwuję. A kto? Co obserwuje? O, Nie tutaj. Postarajmy się wyglądać na jak największych patriotów. zwłaszcza z moim wyglądem. Polska, biało-czerwona. Czerwoni. Polska, biało-czerwoni. Polska, Polska, Polska. Polska górą. Polska jest najlepsza. Widzicie dużą scenę. Będą jakieś koncerty na pewno. Jest od cholery ludzi, wiecie, ubranych, wiesz, czapki, flagi, ubrania, wszystko takie. Pełne przepychu, pełne patriotyzmu. Co robicie? Gdzie byście się chcieli udać? Jesteście teraz na wschód od Pałacu Kultury. Jesteście z jego wschodniej stronie. Nikita, pamiętasz, jak się tam szło? Jasne. No to jest po drugiej stronie. No to prowadź. Pałacu Kultury. Po drugiej stronie czego? Pałacu Kultury. Nie. Spotkaliście się ostatnio w metrze centrum, To idziemy do Metrocentrum po prostu. czyli na południe. Tak. Na południe. Dobra. Po zachodniej stronie Pałacu Kultury z niego widać złote tarasy. To jak widzę, że Nikita idzie źle, to ja po prostu ciągnę Salwiego za rękaw i prowadzę go w innym kierunku. Ale co z Nikitą? Halo, Wendy. Zawołaj go. Nikita, Nie po imieniu. Wracam się. białe włosy. Na białych włosach nie widać łupieżu. Tyle osób. Ktoś wpada praktycznie na Salwiego. Sorry. No. Odchodzi. Polska, biało-czerwoni. I odciągam Salwiego, wiwatując. Okej, daje się odciągnąć. Idę za nimi. Mhm. Idziecie w stronę metra centrum, ale przepychacie się naprawdę. Chyba oszaleliśmy, że wybraliśmy się tu w takie godziny. To był wasz pomysł? Ledwo coś się słyszycie, musicie krzyczeć, bo tu Musieliśmy Każdy się z nią tam. skontaktować. Czemu musieliśmy? Nie rozumiem. Potem ci wytłumaczymy, nie tutaj. To możemy się pośpieszyć, bo nie dość, że... Polska, biało-czerwoni. Idziemy. Idziemy to wiwatując. dobrze. Schodzicie do patelni tak zwanej, czyli miejsca, z którego wiele ludzi przyjeżdża i odjeżdża metrem. Jest tak ciasno, że poproszę was wszystkich,
na rzut na zręczność. I... Nie, myślę, że na zręczność po prostu. Okej. 0 sukcesów. 1. 1. Dobrze. Na Salviego dużo osób wpada. Jakby Salvi, ty nie jesteś przyzwyczajony do tego miasta w ogóle. Nie jesteś miejscowy, więc wiesz, dużo osób na ciebie wpada. Taki ruch, aż się w głowie mogłoby kręcić. Niemniej jednak schodzicie schodkami i widzicie, że tutaj w środku, ostatnim razem, kiedy prawdopodobnie byliście, kiedy mieliście sprawić prezent dla Aiko, byliście w Komiksolandii. Jest w sumie otwarta? Nie wydaje się być. Ale widzicie, że ktoś zamyka drzwi Komiksolandii. Kieruje się na północną stronę. To była kobieta, Idę za tą osobą. ale dawno nie widzieliście Aiko. Mieliście z nią kontakt tylko raz. Ja cały czas w sumie podążam za Wendy, jako że no, nie znam tego miasta, to oni prowadzą mnie jeszcze do osoby, którą nie znam. Ja chciałabym spróbować podążać za tą kobietą, która zamknęła drzwi do Komiksolandii. Idę za Wendy. I jej włosy są dosyć specyficzne, bo góra jest zafarbowana na biało, a dół na czerwono. Są takie tłuszcze. Ma na sobie białą sukienkę z czerwonymi kwiatami. Wygląda bardzo pasująco w ten okres, w ten dzień. Nikita, to może być ona. A po prostu do niej podejść? Dzień dobry. No chodźmy. No dobra. Widzicie, coś łapiecie? Coś tam? Patrzymy, ona kieruje się gdzie? Jak idziemy za nią? Na północ, jakby przez ten cały pasaż będzie wychodzić pewnie od której wy wcześniej przychodziliście. Nie wygląda, żeby szła na metrocentrum. Łapią. Ona lubi duże imprezy. Walić. Nie, co ja mam niby jej powiedzieć? To twoja kochanka, idź do niej. Co? Jak to nie będzie ta osoba, to po prostu powiedz sorry, wziąłem cię za kogoś innego, tyle. Popycham Nikitę. Dobra. Idę. Tak, zbliżam się do niej. Tak bardziej od tyłu, tak. Aiko? Obraca się. Widzisz, wiesz, jakieś takie namalowane skrzydełka, jakby takie, ale ładnie, tak naprawdę dobrze zrobiony makijaż. Taką bladą twarz. Zimne spojrzenie błękitnych oczu. Nie wiesz, czy ona miała ostatnim razem błękitne oczy. Z nią jest jedna wielka niewiadoma. Przyglądać się. My się znamy? To jest bardzo dobre pytanie. Ale pragnąłbym poznać bardziej. Spoko. Ale ja cię kiedyś widziałam. To możliwe. Byłem kiedyś w tym sklepie. Może często tędy przechodzisz? A skąd znasz moje imię? O, Mogę podejść do nich? No przecież, że możesz. To podchodzę. Salviza to tak trochę z tyłu obserwuje i mina, on to słyszy, no to mina mu tak zrzedła trochę. Wygląda jak anime cosplayerka, to mogę powiedzieć na pewno. To bardzo hardkorowo. że się wystraszyłem, że nie jesteś tą osobą, którą... Ajko, jajko! Ej, to ty mnie tak nazywasz. Pamiętam was! Przyszliście z tym durniem z Wentru. Tak, ale już go nie ma dawno. Miejsce, gdzie możemy porozmawiać na spokojnie? No, No dobra, to
To chodźmy tam może, bo mamy dużo ci do powiedzenia. Możemy iść do krypty mojej. To chodź. Nie. Nie, nie, nie. Inne miejsce, inne. Dlaczego? Później ci wytłumaczę. Posłuchaj mnie, jesteśmy rodzeństwem. Jak to? Jesteś moją siostrą, ale musisz mnie posłuchać. To nowość. Nigdy nie miałem siostry. Ale już masz. Ja też nigdy nie miałam, a zawsze chciałam. Idziemy do Piłsudskiego, wbić mu się na chatę? Nie. Nie, może lepiej nie. Ale musimy... Ajko, jakieś miejsce. Szwecja. Ładnie tam. Możemy to przemyśleć. To prawda. Co powiesz o Holandii? Dobrze się dogadujecie bardzo. To jest pomysł. Nie lubię rowerów. Ja też nie. Ja tak podchodzę. Ja chciałbym teraz tam wejść mniej więcej. Kim jesteś? Przepraszam, że przeszkadzam w tej bardzo intrygującej konwersacji, ale możemy rzeczywiście stąd iść? Jesteś wiarkiem czy niedowiarkiem? On jest niedowiarkiem. Próbuję z niego zrobić wiarka, ale jest trochę trudno. Patrzę tak na Nikitę. O, jesteś niewiarek. Nikita tak na cały czas, całkowicie poważnie. Słuchajcie dziewczyny, potrzebujemy jakiegoś miejsca bliżej, do którego możemy dzisiaj pójść. W tym momencie najlepiej. Nie wiem gdzie. Ciężko jest, ciężko. Hotel, coś. O, już do hotelu zapraszasz. Salwi, tak szybko. Nikita spogląda tak grobowym wzrokiem na Salviego. Salwi odzwierciedla grobowy Salwi. wzrok. Salwi. Dobra, idziemy do Jatty. Dobra, to idziemy do Jatty, ale Salwi. Pamiętaj, że Aiko jest Nikity. Co? Ha? A czemu miałoby mnie to... Wendy! What the fuck? Spokojnie, Boże. Nikita, pomagam ci. Z kim ja się zadaję? Nie wiem, o czym ona mówi. On dobrze wie. Nie mam zielonego pojęcia. Nie obchodzi mnie ta relacja, po prostu pójdźmy gdzieś Jaka ciszej. relacja? Po prostu to jest Widzisz? normalne. Widzisz, Aiko, on się spina. Nie spinam się, wszystko jest w porządku. Lol, Chodźmy, spinasz po... się. Dobra, chodźmy do Jaty. Chodźmy do Jaty. No przecież idziemy, no stawiam nogę. Prawa noga, lewa noga, prawa noga, prawa noga, prawa noga, lewa noga. Dobrze, że się nie zaplątały nam. Mówiłem ci, że nie przyjdziesz. Nie przyszedłeś. Nie przyszedłem wtedy. Dużo się wydarzyło naraz. Ale mamy dobre wytłumaczenie. Tak się zastanawiam, że dziwne, że nie plączemy nóg, jak cały czas tak chodzimy, nie? Jesteś Dikku. Diku? Po Dikku. japońsku? Mhm. Nie, myślę, że to po angielsku nawet może znaczyć to samo. Dikku. Przechodzicie przez ulicę. Aiko ma dużo radości z tego, że jest tyle ludzi, kręci się, a zachowuje się czasem jakby tańczyła balet. Jest bardzo niezrównoważona dla Salviego. Jak na nią patrzysz. Ona cokolwiek, co byś oczekiwał, że zrobi normalnego, to robi na odwrót. Przechodzicie przez ulicę, jak wspominałem, zaczynacie iść ulicą Złotą. Notabene, nie, przepraszam, chyba Chmielną. Idziecie tutaj i trafia do ciebie jak pocisk w głowę, Nikita. Tu było miejsce, w którym znaleźliście wampirka. Tutaj te bary. Pamiętasz, jak siedział? Twarz Nikity tężeje. Stara się odwrócić od tego wzrok, żeby może Wendy się nie przypomniało. Nie chcę też, żeby ona... Wendy jest zajęta ludźmi. I tym, jak jest tu pełno wszystkiego. Jakby jej wzrok jest wszędzie, tylko nie tam. Rozgląda się po wszystkim, po budynkach, po osobach, trochę po Aiko, po was, patrzy w niebo. Wpływ otoczenia, jakby to powiedzieć,
Aiko na Wendy daje znaki, no jakby Wendy staje się mniej stabilna. Jakoś to tak jest. To tak samo jak było ostatnim razem, Nikito. Tak, nakręcają się nawzajem. I ja za każdym razem, jak Wendy na mnie patrzy, to po prostu tak macham głową, żeby patrzyła przed siebie, tam pokazuję czasem palcem. I Wendy za każdym razem się do ciebie tak uśmiecha i ci ukazuje kciuka do góry. Jeśli Nikita jest tam gdzieś na długość ramienia, to tam podchodzę i mówię mu na ucho. Nie wydaje ci się, że jakby to powiedzieć miło, jest dziwniejsza niż zazwyczaj? Jeśli można to tak nazwać. Stajesz się tym, z kim obcujesz. Trochę tak jest. Nie wiem, jak mówię, teraz tak odszeptuję jeszcze mu. Nie widzę z tym problemu. Dopóki się nie potknie i jej nie podepczą, to dobrze. Nie pozwolimy na to. Aiko, daleko jeszcze? Nie, to już tutaj. Widzicie sklep. Jatta.pl z masą jakichś anime, bryloczków, pierścionków, komiksów, kubków, ubranek. Wszystkiego, co można sobie wymyśleć. Ale głównie manga. Jakieś poduszki, body pillow, wiecie o co chodzi. Ta muzyka, która leci aktualnie w tle, rzeczywiście jest tam. Tak. To tak Salvi trochę widać po jego twarzy, że kwasi się. Salvi, coś rozumiesz z tego? Jadł pewnie kwaśnego chłopa. Tak szepczę do Nikity. Tak, rozumiem, że ktoś ma tu słaby gust muzyczny. Ty nie grasz takiej muzyki? Kiedy z kimś takim ociekającym sarkazmem. Nie, wiesz, ja bardziej się w popie odnajduję. Też tak sarkastycznie mówi i mimiką twarzy pokazuje. Kiedy się rozśmiuje, rozośmiewa i wchodzi do sklepu raz za Aiko. Wendy już jest w środku. Ja wchodzę ostatni w takim razie i zamykam za sobą drzwi. No co tam u was? Nie no, dobrze bardzo. Nikita chciał cię Spokojnie. zaprosić na randkę, ale nie ma odwagi. Nie o to chodziło. Myślałem, że mamy jakieś ważniejsze chciałeś. sprawy. Jesteśmy tutaj w poważnej sprawie. Jakiej? Rozglądam się dookoła. Czy są jakieś w ogóle osoby tutaj, jakieś pracownicy? Tak blisko, żeby słyszeli na głos? Słuchaj, przechodząc prosto do rzeczy, dowiedzieliśmy się, że Inkwizycja wie, że mieszkasz... No wie o twojej krypcie. I o tobie. Jesteś w ich dokumentach. Lol. Wiedzą, jak się nazywasz. I mają twoje Mhm. zdjęcie, jak wchodzisz do krypty. Tak przez ścianę. Ajajaj. No i po prostu Co rozumiecie, że wiedzą, że jak się... jakby w dokumencie ich, który udało nam się zdobyć, byłaś z imienia i nazwiska, twoje zdjęcie. Jakie imię, nazwisko mieli? Jesteś pewna, że mogę to powiedzieć? Wątpię, żeby mieli prawdziwe. Się nachylam na niej i tak szepczę. Anna Myślowska. Zuzia. Ona podnosi brwi. Jej twarz pełna radości. Tak zawsze widzieliście Aiko. Staje się w 100% poważna. Jezu, przepraszam. Nie. Rozgląda się po was. Zamyka drzwi od wewnątrz. Opuszcza kraty. Skąd to wiecie? Z tego właśnie miejsca, mówię, był dokument, na którym byli różni spokrewnieni.
No i byłaś tam właśnie ty. I byłaś z imienia i nazwiska. Spokojnie, spokojnie. Można pomóc, no, można załatwić. To nie jest koniec świata żaden. Wiemy to wcześniej, niż oni zareagowali. Nie jest koniec świata. Ajko, No nie. wykradłam im ten dokument, więc już go w teorii nie mają, chyba że mieli kopię. Tyle lat. Kita zapomni o tym imieniu i nazwisku. Dawno ja nie żyję. Umarłam. Ja nie znam ciebie kiedyś, znam tylko ciebie teraz. Więc Wiedzieli coś o mnie jeszcze? A Tylko to. miejsce twojej kryjówki, jak mówiłam, mają zdjęcie, jak wychodzisz ze ściany. Właściwie to mieli. Kto miał? Inkwizycja. Ale skąd? Gdzie byliście? Ech, Instytut. Dobrze pamiętam. nie mogę sobie teraz przypomnieć. Wendy trochę się puka po głowie. Byliśmy ogólnie na misji stare długi odpracować i naprawdę przez przypadek na to natrafiliśmy, na dokument walonej jebanej inkwizycji. To był dokument o nazwie Operacja Deszcz Srebra. To na pewno. Nic mi to nie mówi. Nie no. I naprawdę nikt się z tobą nie skontaktował? Nie. Jebane skurwiele z Camarilla. Już jakiś... Ile to? Kilka dni temu już to było odkryte. A kurwa nic Kita, ci nie mów powiedzieli. tak. Jakie skurwiele z Camarilla. Co ty możesz wiedzieć o Camarilla? Nic ci nie powiedzieli, byłaś w niebezpieczeństwie. Nikita, spokojnie. Może mieli jakąś za tym motywację idącą. Nie każdy miał szansę zacząć w grupie jakiejkolwiek. Większość z nas zaczynała samotnie. Camarilla teoretycznie mieliście już być w grupie. Miała być wasza wspólnota. Nie masz pojęcia, ile tym ludziom zawdzięczam, ile zawdzięczam sobie. Wydaje ci się, że widzisz, ale nic. To Tarkowski. To prawda, nie widzę. Ale chcę, naprawdę chcę. Właśnie dlatego mówiłam ci, że źle patrzysz, Nikita. Ja wiedziałam, że byłeś z Sabatu, ale nie oceniałam cię przez ten pryzmat. Każdy z nas pochodzi z zupełnie innych miejsc. Nikt. Tą teczkę znaleźliśmy prawdopodobnie, nie jestem pewna teraz, czy dobrze pamiętam, bo byliśmy wtedy w 2 miejscach. Albo to było na UW, czyli Uniwersytecie Warszawskim z Wydziału Matematyki, albo to było w Centrum Nowych Technologii. To drugie na pewno. Centrum Nowych Technologii. W każdym razie Camarilla i anarchiści są już poinformowani i podobno wszczęli działania na ten temat. Więc pewnie będziemy wiedzieć potem więcej, ale domyślaliśmy się, że możesz być w niebezpieczeństwie, dlatego przyszliśmy cię uratować. Słyszałam o tym, że nadchodzi jedna inicjatywa z naszej strony. Ale musimy poczekać, nie wiem za dużo. To, co mówicie, jest druzgoczące. Wiem, Spokojnie. co ją przytulić, jeżeli mi pozwoli. W miarę ci pozwala. Nie macie pojęcia, jak piekło potrafi być głębokie. Nie mamy. Camarilla dała mi dużo. I prawdopodobnie zapewni ci ochronę. Nie wiem, jeżeli porozmawiasz z kimś, może będą w stanie zapewnić ci nowe lokum, bo z tamtego musisz na pewno zniknąć.
Nie pierwszy raz. Dziękuję za wasz trud, który sobie zdaliście, przychodząc do mnie. Żaden Teraz trud. pozwolę sobie odejść. Ale spotkamy się jeszcze? Czas pokaże. Co możesz mi zaoferować? Co możesz zrobić w tej sytuacji? W tej sytuacji niewiele. Wiadomo, kiedy to się wydarzy? Nie wiadomo. Nie jestem pewna, ale jest szansa, bo na tym dokumencie była rzymska 4 i 21 razy alfa. Więc to może być data albo nie wiem. W każdym razie pewnie Enigma się tym już zajmuje. O ile Enigma będzie chętny ratować kogokolwiek. Szepczę do Salviego. Enigma nie lubi Malkawianów. No nic. Z tego, co mówiłaś, to Nikity też. Też. Może jestem Malkawianem. Nikito, bawi cię bycie Malkawianem? Absolutnie. Chciałbyś przez chwilę poczuć, jak to jest być Malkawianem? To jest głębokie pytanie, czy Pokaż chciałbym mu. kiedyś być kimś innym. Mogę użyć dyscyplin, które ci pokażą, jak to jest być Malkawianem. Pokaż mu. Chcę zrozumieć. Może przestanie się ze mnie śmiać i mnie przedrzeźniać. Aiko spogląda na ciebie. Patrzy ci w oczy. Nie chcesz wiedzieć, jak to jest. Naprawdę. Chciałbym lepiej rozumieć ludzi, którzy są wokół mnie. I to tylko dlatego to... To okaż szacunek Malkawianom. To jest racja. Ja w szkole na przykład nie jest czas na to. Przekazaliśmy ci ważne informacje. Cieszymy się, że cię złapaliśmy, mimo że było Właśnie. ciężko. Jedno pytanie. Aiko. Moja droga Aiko. Czy kojarzysz może pseudonim Święty Jerzy? Nie. Cieszymy się, że cię złapaliśmy, że Nie mogliśmy ci to wydajesz się przekazać. być ucieszony. Bo się przejmuję twoim losem. Od jak dawna wiecie? Od niedawna. Od paru dni dosłownie, tylko że rozmawialiśmy na początku Przywódcami. z przywódcami, tak, można tak to nazwać. No i pewnie wiesz, że mieliśmy 2 szpiegów. Wiesz o tym? Ogłosili polowanie. Są za nimi krwawe łowy? Są. Ale cichsze niż zazwyczaj. Nie chcemy się wychylać. Ja również. Ja chcę żyć, jak to jest możliwe. Korzystać. Poczuć coś. Udało ci się do tej pory? Na chwilę. Na parę minut. Dobrze, chociaż na chwilę. Ja chcemy, żeby przekazaliśmy to właśnie po to, żeby mieć pewność, że będzie Że będziesz bezpiecznie. bezpieczna. Nie chcę stracić siostry, dopiero ją znalazłam. Czemu nazywasz mnie swoją siostrą?
bo nią jesteś. Jak się spotkałyśmy pierwszy raz, wydawałaś się nie lubić. Czułam od ciebie wrogość. Skąd ta zmiana? Przemyślałam parę rzeczy. Poukładałam sobie wewnętrznie wiele kwestii. O ile można poukładać chaos. Myślę, że będzie czas jeszcze na tą rozmowę i chętnie ci wtedy więcej opowiem. Czas jest teraz. To było nie fair z mojej strony, że potraktowałam cię w taki, a nie inny sposób. To też czułam się, jakby to nie do końca były czułam się, jakby to nie do końca były moje emocje. Parę osób wspominało mi, że paru spokrewnionych wspominało mi, że niektórzy Malkawianie nie do końca dogadują się z innymi Malkawianami, bo to jest jakaś kwestia krwi. Bo są, wiesz, szuru. No wiem. Natomiast, jak mówiłam, poukładałam sobie pewne myśli. Oj, no jak już wspomniałam, na ile da się poukładać chaos. Jesteś jedyną Malkawianką, która przyjęła mnie ciepło, poza sobą, którego chyba tylko raz widziałam. Znasz więcej Malkawianów? Widziałam tylko przez chwilę, chyba, Towę. Nie jestem pewna, czy to był on, nie udało mi się z nim porozmawiać. Dołączyliście do anarchistów. To prawda. W każdym razie Szkoda. wiele osób nam to mówi. W każdym razie, no, jesteś jedną z niewielu Malkawianek, które znam. Łączy nas klan i po prostu mam dobre przeczucia wobec ciebie. Ostatnio częściej ich słucham, poszłam za twoją radą. Pamiętam nasze spotkanie tak mgliście. Iście? Co masz na myśli? Było dawno. Nie było prawdziwe. Jakieś twoje przeczucie? Czy... Nie wiem, Nie rozumiesz nic, Nikito. to prawda. Ale chcę. Nie jesteś w stanie mi pomóc, skoro nie potrafisz pomóc sobie. Jak mam pomóc sobie? Tego nie wiem. Nie znam cię. A ty czemu taki azjatyczny jesteś? Bo jest Azjatą. Wskazuje na siebie palcem. W sensie domyślam się ja. No? Nie, ten duch koło ciebie. Widzisz go? Patrzę w bok. Nie, ten duch koło mnie jest Arabem. Czemu mam, powiedzmy, korzenie. Jestem narodowo Polakiem, genowo Tatarem. Taką mięsną potrawą z jajkiem. Tak, tylko bardziej żywą. W sumie trochę mięsa chyba jeszcze masz. Jajka pewnie też. Gdybym ci opowiedziała, co on dzisiaj zrobił. Nie, proszę. Co zrobił? Śmierdziało Wendy. niesamowicie. Wendy, Zjadł 1000 meksykańskich potraw. Salvi tak po prostu zakrywa sobie twarz ręką i wzdycha. Podobno każdy tak ma na początku. Nikito, jak to było zabić swojego stwórcę? Nie znałem go. Był dla mnie obcą osobą znaną tylko z fotografii. Jednak zabicie mi go przyjęło taką ulgę ogromną. Wszystko się kurwa skończyło. Mówi się, że zabicie swojego stwórcy potrafi przywrócić do życia. Jego nie przywróciło. To smutne. Chciałbyś pewnie w swoje życie z powrotem. Mam głową. Tak. Wydaje mi się, że każdy by chciał. Zaskoczę cię nie każdy. A ty? Dałabym wszystko. Krwawa łza spływa jej po twarzy. Po tym skrzydłach białego orła. W
Chociaż zastanawiam się czasem, czy za życia było inaczej. Moja historia była taka, że zawsze tak to wyglądało. Jakoś tak. W tą czy we w tą. Zawsze kończysz ograniczając się w czymś. Czy to właśnie nie jest piękne? To, że mamy wolność w tym wszystkim? Że możemy dokonać wyboru? Nawet spokrewieństwo nie dało czegoś niesamowitego. Spokrewnieni żyjący 1000 lat, którzy nie zrobili często ciekawego. Spójrzcie na te wiele klanów, szukających zawsze swojej jednej sprawy. Nigdy do nich nie dotrą. To tam nie mierzył siły na zamiarów. Nie wiem, chcecie pograć w Mario Kartce? Pewnie. Szczerze mówiąc, nie gram zbytnio w gry, ale chętnie obejrzę. W gry! To ciebie widziałam. Hmm? Miałam wizję. Gry, kobieta. To ty. Nie, to nie ja. Wiesz kto? Nie, ale to nie ja, czuję to. Chodźcie na piętro. Jesteś podobny do tych z Game Boya, Mario Kartów? No. Buty mam zostawić tu gdzieś, czy... Nie, chodź. Wchodzicie na górę i widzicie taki duży telewizor, konsolę i 4 pady. Ale te 3 pady są na ogół schowane. Ona tak otwiera taką szafeczkę, wyjmuje te kontrolery, wiecie, włącza je. No możecie tam wybrać jakąś tam swoją postać, jakiegoś tam Mario, Luigi. Rambowzera. No, I ja jakiś chcę tam, Donkey Konga. no to masz Donkey Kongem, księżniczką, czy tym żółwiem takim zielonym. Jak on się nazywa? Kopa tropa. Kopatropa? Słucham. Jesteś pewien? Tak. Yoshim. A nie ma jeszcze Gumby? Co? Jest gumba. Ja chcę grać Yoshi. Dobra, mniejsza. No to Yoshi jest. Dobra. No to gracie ogólnie rzecz biorąc. Rzucimy na to, kto wygrywa? Tak, ale muszę się zastanowić, jak to rozwiązać. Zrzućcie Zręczność. na waszą determinację i zręczność. Okej. To będą 4 sukcesy. 2 sukcesy. Ja mam 2 sukcesy. 5 sukcesów, Nikita. Czyli Nikita wygrywa. No, Szczęście nowicjusze. dawno nie grałam w takim otoczeniu. Jest miło. W sumie nigdy. I widzisz, dlatego potrzebujesz siostry. Jestem starsza od ciebie. To będziesz moją starszą siostrą. Kto cię lepiej zrozumie niż ja? Nie wiem. No właśnie. Przemyśl tą ofertę. Masz Smash Brosa? Mam wszystkie gry Nintendo. Każdą. To bardzo... Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Impressive. Imponujące. Imponujące. Mój przyjaciel zawsze uwielbiał gry Zeldy. Kiedyś na swoim telefonie grałem w oldschoolowe. Takie super stare z tych pierwszych konsol. Ja grałam tylko w Pokemony. Jak tak obserwujecie Aiko, to jest taka... jest takie krzywie zwierciadło, jakby to, jak ją poznaliście te wiele dni temu, przed waszą przerwą, przed tym, jak trafiliście w różne miejsca, jak się pożegnaliście na parę miesięcy, zupełnie inna osoba niż wtedy. Jest coś w niej takiego ludzkiego. Czegoś, co ciężko spotkać w ostatnich czasach w spokrewnionych. Można powiedzieć, że jej szaleństwo jest mniejsze
Chyba tak. Zdecydowanie. Ale też jest smutniejsza. Cześć, mógłbym całą noc dzisiaj tak spędzić. Dla wszystkich to jest okej. Myślę, że to nie jest najgorszy pomysł na tą noc. Nie mam nic lepszego do roboty, a muszę wam skopać tyłki. Jeszcze wszystko się okaże. Oczywiście w grach. O, Nie myślałem inaczej. Skoro tak mówicie. Dzisiaj sklep i tak jest zamknięty, bo święto i sobota. w sumie to twój sklep? Nie, pożyczone. A, Całkiem ładny, muszę przyznać. No, mało już jest takich sklepów, a parę jeszcze jest. Wpadają różni fani. Nipponu. siedzisz Nipponu? tu czasem? No, zdarzy się. Ale jakie imprezy były w ostatnich czasach, Boże, że nie było. Byliśmy trochę zabiegani. No wiesz, Wendy znowu ratuje dzień. Coś ciekawego się działo? Nikita, słyszałam o tobie ostatnio. To? Sprzed paru dni. Co tam się stało? Wkurwiłeś wielu spokrewnionych. O nie. Enigma wybuchnął telefon Nikicie. A to normalne akurat. Mi nie wybuchnął. Czekaj, o co konkretnie chodzi? Uważaj, bo wybuchnie teraz. Cyk, 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 cyk. A, dobrze, że nie mam telefonu. Rzuciłabym go o ścianę, ale nie stać mnie na nowy. Jeszcze. Właśnie, Nikita będzie mieć wywiad. Będziesz oglądać? O, Rozdziawia usta. Wywiad? Nie mam kablówki. Talvi jest równie bardzo zaskoczony co Aiko. Jutro. To fajnie. O, muszę się przygotować. O czym będziesz gadać? To dobre pytanie. Tylko Wywiad nie mów, że zależy... jesteś spokrewniony, Nie no. bo będzie musieli ściąć ci głowę. Wywiad ma to do siebie, że mówimy o tym, o co pytają. Ale Aha. obstawiam, że z powodu Dnia Niepodległości będą coś mówić w tym kontekście. Czym jest prawdziwa wolność, czy coś w tym stylu. A może o twoją zbiórkę charytatywną cię zapytają? Może. Albo te 100 milionów, które ukradłeś. To nie ja ukradłem, to mi ukradziono. Ha? Skąd masz te informacje? Żartowałam. Oj. Oj? Yy, Ha? To jest nie ta historia, ale... Nikita przegrał no i- dom w karty. Nieprawda! To jest nieprawda. Lol, Nikita. Właśnie już nie mogę wyczytać sam chyba, czy to jest żart, który mówi Wendy, czy to jest naprawdę. On jest Malkawianem. Chyba, jednak. Co, Nikita? No, Nie rozumie nas. nie ma kity. Nadal. To prawda. Poza tym Kita, miej kitę. Ej, skup się, możesz włosy dłuższe mieć. Może zamiast Nikita będę nazywał się Nikita. skup się, możesz mieć też paznokcie dłuższe. To jest naprawdę fajne, bo, Da się? bo można sobie... Tak, nie musisz tipsów robić. Niczego takiego. Nie pomyślałam o tym, Właśnie. ale straciłam też dom, więc nie mam nawet gdzie się upiększyć. Na rzęsy i brwi nie działa za bardzo. Tak działa delikatnie. Plus jest takie, że nie trzeba się golić. Hmm? Chyba, że... No nie wiem. Tyle maszynek zaoszczędzonych. To jest jeden z niewielu plusów nieżycia. O, nie Nie trzeba. ma się włochatych nóg, ale zimno jest jak cholera. Jest zimno, to prawda. O, jeszcze zima nadchodzi. To jest najgorszy okres ever. Dlatego potrzebuję domu. Nie mogę się wiecznie skurczać i mieszkać w kartonie. Wy nie mieliście jeszcze ze sobą zimy, nie? Nie, Pierwsza. to będzie pierwsza. O,
to zapamiętajcie to, jak było. I ja nie wiem, my nie wiem, będziemy wchodzić w jakąś hibernację jak niedźwiedzie, czy o co tu chodzi? Lol. Baka. Słyszałeś? Kompletny baka. Słyszałeś, Salvi, baka. Nie wiem, Co to to baka? Co to znaczy? Jak jest -5, to odczuwasz minus, bo ja wiem 25. Aha, Bo okej. nie jesteś ciepły. Ej, ty chyba nowy jesteś. Ogólnie możemy zamarznąć. Tak, on jest nowy. Znaleźliśmy go 3 dni temu, jak pieska. Znaleźliście go? Tak, taki bobas na ulicy siedział. Z Nie, jakiego klanu jesteś? Jeszcze nie Zwąkany? wiem. Jeszcze No nie nie. wiem. dobre pytanie. pytanie. Dopiero jutro się dowiemy. Co to w sumie zmienia? Bylebyś nie był tym. No. Czy jest jakiś... Jaki był najgorszy klan ten? No. Nosferatu. Toreador. To teraz wiem, który najbardziej nie. Nosferatu chyba nie jestem, przynajmniej nie wyglądam tak obrzydliwie. Czy jest jakiś klan, którego krwi jest kwas? Krwi kwas? No, że rozpuszcza rzeczy. A, Krwiopatni. Nikicie chodzi o... Czemu mnie o to pytasz? Ja się znam na Ona się grach, na Japonii, a ty mnie pytasz o dyscypliny? LOL. Jest jakiś postać w Smash Brosu, która walczy z wampirami? I tak ma ten... Walczy z wampirami. Fuck you! Kita. Ja wybieram po prostu Snake'a z Metal Gear Solid. Ej, właśnie ja miałam brać Snake'a. To pierwszy, ten lepszy. Można we dwójkę wziąć tą samą postać. Nie są jeszcze postacie. Aiko podchodzi do Salviego, a teraz chcę, żebyś o tym zapomniał. I sama wybiera szybko Snake'a. Czy ja zapominam o tym, że wybrałem Snake'a, tak? Tak. Czekaj, Trzeba rzucić, jak to jest na spokrewnionego. no niestety. No, Dobra. dobra, no to rzucam. No tak, no. Czy ja też mam na coś rzucić? To ile? Tak, już ci powiem. Dobrze. Potrzebujesz rzucić spryt plus determinację. Mhm. To ile razy wymazałam Nikicie pamięć. To jest hit. Piękny czas. To będą 4 sukcesy. I 4 sukcesy z mojej strony. Rzućmy sobie jedną kością, która zadecyduje po prostu. Dobrze. Czyli D10, tak? Tak. 3. Wygrywam. Mhm. Co? Wybieraj postać. Jakie są jeszcze postacie? Myślałem, że wybrałem. Nie. Różne. Pikachu, parę Pokemonów, i Pac-Man, i Mario, i Zelda, i Bulbasaur, i Squirtle, i jakiś... A co dobre? Wszystko dobrze To klepie. ja wybiorę Zeldę. Tego rycerzyka elfa, że tak powiem. To nie jest Zelda. Zelda to ta księżniczka. Linka znaczy. I jest ten, z Final Fantasy 7, Cloud. Biorę go. A, Cloud. Biorę Clouda. Ja wezmę chyba Samusa. Wybieram takiego w pomarańczowej zbroi takiego. O, nie, to ja zmienię sobie na Kapitan Falcon. Ja będę Kapitanem Falconem. Miło tak pograć w końcu. Powinniśmy to robić częściej. W porządku, jak będę wolna, to możecie wpadać. Ja i tak teraz trochę roboty mam, ale My trochę też, ale jak będziemy mieć wolny czas, to chętnie. W sumie możemy się wymienić numerami i będzie łatwiej się złapać. wyjmuję taki telefon z różowymi uszkami, jakiś tam, wiecie, 5 brylokami od tego. A, dobra, gotowa? No, 666, mhm. 315, 815. A mój będzie 811, 338, 111. Zapisane.
Zatem w ten sposób, grając, śmiejąc się w miarę, rozmawiając o duperelach, płynął wam 11 listopada. Trzymaliście głowę nisko. Nie było żadnego niebezpieczeństwa. Bardzo gładko rzeczy zaczynają wychodzić. To dobrze. Należy wam się odpoczynek od problemów i zmartwień. Moi drodzy, zakończyliśmy 18 rozdział Warsaw by Night. Powróciliśmy na Wampira Maskaradę po półrocznej przerwie dla nas. Mateusz i Salvi to ciekawy dodatek do drużyny, która była kiedyś. Mieliśmy wcześniej Leona, mieliśmy Gabriela. Teraz mamy ich. Wszystko się zmienia. Jest cały czas zmienna w świecie spokrewnionych. W świecie, który jest długowieczny. Robicie sobie nowe kontakty. Jeszcze więcej osób jest spokrewnionymi. To czasem szok, że istnieje ich aż tyle na ulicach Warszawy. Kiedy żyliście tutaj długo, dosyć, nigdy ich nie zauważyliście. Ale właśnie o to chodzi w byciu spokrewnionym. O byciu niezauważonym. Bo ten, kto zostanie zauważony, jego los jest na ostrzu noża. Dziękuję wam bardzo za sesję. My dziękujemy za prowadzenie. Dziękujemy za zaprowadzenie tej Dziękujemy genialnej, Boże i zajebistej. dziękuję graczom. Dziękuję wszystkim, też Radkowi, którego nie ma, ale przede wszystkim naszemu Game Masterowi, który nam poprowadził tą wspaniałą historię. I co? I słyszymy się następnej nocy. Bądźcie bezpieczni. I niech Kane was prowadzi.